Zastanawiam się, jak sami skoczkowie myślą o swoim bezpieczeństwie, co oni uważają za to, co jest istotne w bezpieczeństwie, co nie. Odnoszę wrażenie, że czasami myślą o tym, że są sami w powietrzu, że bezpieczeństwo to jest to, czy otworzy się spadochron, jak on się otworzy, czy wszystko będzie bezpiecznie odnośnie ich własnej obecności w powietrzu. Tymczasem skaczemy z coraz większych samolotów, coraz więcej osób leci w powietrzu do tego samego celu i statystyka jest nieubłagana. Coraz więcej ludzi ginie w wyniku kolizji, ginie w wyniku tego, że jeden z drugim się splącze. Spadochrony są coraz mniejsze, w związku z tym i wielkość spadochronów również wpływa na to, jak przebiega sytuacja splątania, z jaką prędkością opadają obaj skoczkowie. Można już w sumie zapomnieć o sytuacji, w której jak jest jeden spadochron napełniony, to można bezpiecznie wylądować z drugim skoczkiem i nie odnieść żadnych obrażeń. Statystyka jest bolesna. Można przyjąć, że jedna osoba skończy wąchając kwiatki od dołu, a druga będzie się bawiła przez długi czas w testowanie opieki zdrowotnej. Dlatego zanim pójdziemy w powietrze do góry, powinniśmy sobie pooglądać, jak lądują inni skoczkowie. Powinniśmy popatrzeć, jak latają, w jaki sposób, jaka obowiązuje runda, czyli jakie podejście do lądowania. A w samym powietrzu powinniśmy być szczególnie uważni, dlatego że każdy nasz manewr może również powodować tragedię dla innego skoczka. Mamy pewne fundamentalne zasady bezpieczeństwa. Przekręcę teraz kamerę, żebyście widzieli też skoczków, które sobie właśnie tam grasują. Mamy pewne fundamentalne zasady bezpieczeństwa, między innymi takie, że zanim się odwrócimy, zanim skręcimy w którąś stronę, musimy tam spojrzeć. To jest jedna rzecz. Druga, kiedy jest dwóch skoczków, to mają też swoje pierwszeństwo odnośnie lądowania. Pierwszeństwo ma w locie ten, który nie widzi innego skoczka, czyli ten, który jest przed i niżej, ma pierwszeństwo. Ten, co jest za i wyżej, powinien być skoczkiem, który ustąpi pierwszeństwa i będzie odpowiednio manewrował. Spadochrony latają coraz szybciej, coraz trudniej się nimi manewruje, coraz więcej wymagają koncentracji i być może jest to jedna ze spraw najważniejszych, które powinniście opanować. Teraz, żeby dłużej nie truć, wezmę spadochron, skoczę i wytłumaczę Wam kilka podstawowych rzeczy odnośnie latania na czaszy, co i kiedy sprawdzać. Zawsze najpierw trzeba zaplanować wylot. Hakobo jest jumpmasterem. On teraz przygotowuje cały wyrzut. Jest z papierkiem na taśmie piersiowej. Także już wiem, który wychodzę. Wychodzę trzeci na niskim wyrzucie. Pierwszy będzie wychodził tutaj kolega, potem Wojtek, potem ja wychodzę.
najważniejsze. Jeżeli teraz się patrzymy na nasz podobno, na wystarczy przed krokiem, to możemy nie widzieć, co się dzieje dookoła. Patrzymy się. Oczekiwania. Proponuję, żebyście trenowali sobie prosty manewr, w którym unikamy przyczyny unikania kolizji, czyli zahamowanie spadochronu. Na zahamowanym spadochronie skręcamy i ewentualnie lądujemy, jak mamy czas. Dajemy mu prędkość, rozpędzamy go i hamujemy. Wracamy do strefy oczekiwania. Jeszcze raz. Pełnej prędkości, zahamowanie, odwrócenie. Jeżeli mamy wysokość, odhamowujemy, napędzamy i dopiero lądujemy. Ćwiczenie drugie, które jest bardzo wygodne do pracy, to jest potem, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo, to jest hamowanie z intencjonalnym skrętem. Hamujemy, jednocześnie skręcając. Pełna prędkość. Hamujemy, skręcamy w trakcie hamowania. To jest wymaginowany akwarium, który jest do wysokości 300 metrów. Tutaj sobie trenujemy. Spadochronem możemy skręcać bez rąk. Będziemy budowali rundę lewych zakrętów. Idziemy sobie na około 200 metrów. Żeby ocenić celność lądowania. Jeżeli nasz spadochron idzie płasko, wydłużamy prosto. Jeżeli idzie ciężej, podbijamy. Patrzymy, co się dzieje. Jeżeli zaplanowaliśmy się za wysoko, to zanim zrobimy manewr, trzeba się spojrzeć dookoła, czy nikomu nie zalatujemy drogi. Potrzebujemy pełną prędkość spadochronu do lądowania. A przy okazji, jak kamera jest włączona, to pokazuję. Dobrze jest zablokować sobie od razu sterówkę, żeby się nie majtała. Ona nie musi być całkiem zrobiona, ale żeby się nie kręciła, bo inaczej nam się będzie skręcała sterówka. O, właśnie co ja skręciłem na potrzeby filmów. Hamujemy, już do niej nie wracamy. Jest zahamowana. Odsuwamy się od spadochronu, żeby się naprężyły linki i zbieramy sobie je w kolejne pętle, podsuwając slider pod samą czaszę. Kiedy się slider opiera o stopery, które są w środku wszyte, robimy sobie jeszcze jedno zawinięcie, żeby się nie zsuwało z ręki. Bierzemy pilocik. O, nic nam się teraz tutaj nie majta, możemy to wziąć na plecy i wracamy na układalnię.
Przechodząc przez strefę lądowania szybkich spadochronów, trzeba zawsze spojrzeć, czy nie ma żadnego ruchu, czy nikt właśnie nie próbuje wylądować. Jeżeli nie próbuje wylądować, przechodzimy przez pas lądowania. Następnie, żeby dopełnić formalności, jeszcze musimy powiedzieć osobie, która jest kompetentna, że wróciliśmy ze skoku. Iwan. Okay.